Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj tutaj odwiedzam kolegę w oddziale Chorzów. Jak ten oddział Bytom, Świętochowice. W ogóle może kolega się przedstawi i przywita z widzami. Orlow, Krzysztof, witam wszystkich. Tak, Krzysztof Orlow, mój imiennik. Tak, bo to jest... Krzysztof Orlow i Bartek, o tak mówił na spisie, nie? I Bartek, bo syn Bartosz. Także tutaj oddział Chorzów, Bytom, Świętochłowice. Tak to macie? Bo to jest połączone właśnie oddziały, no tak to się złożyło, kiedyś oddzielne, dzisiaj jakby to jest jeden oddział. Powiedz mi, bo widziałem twoją lotniczkę, masz lotniczkę, która ma 15×15, może byś coś powiedział o tym sezonie, jak tam wyniki w tym sezonie w gołębiach starych i jak ci tam sezon wyszedł? A to na stale, że wygrał to niby z całości, tak, z tych SSM-ami. Potem w tym drugim mistrzostwie, że było chyba, nie wiem, tam czwarty, na stare. Czwarty, trzeci w roczny, że wygrał roczny, że wygrał teraz, bo w tamtym roku, że był piąty. No. Na modelot w tamtym roku, że był trzeci, a teraz, że był czwarty, no. Bo to jest na pierwszym kilometrażu i to jest tak. Jak gołębie lecą stamtąd, albo stamtąd, to już po ptokach, a gołębie mają iść stąd. Aha, czyli... I my wystarczy, że siedzimy pod halą i jak widzisz cień, idzie gołąb. Tu jest hala, bo tutaj jest tartak. Siedzimy koło stołu, nie? No, kolega tu drewniane rzeczy wykonuje, zaraz też zobaczymy tam twoje kanciapy. Bo gołębniki tu sam se robiłeś, tak? No z chłopaki mi tam pomogli. Także taka zbieranina, no, ale jest co roku się kawałek dostawia na palach, także na stare. A jak to w okręgu, bo to wyście w tym roku dość ciężki sezon mieli, ten lot was trochę jeden przetrzebił tutaj, bo to i na wystawie było widać. Bo tak, masz lotniczkę 15×15, bo właśnie samiczkę, szpaczkę, pójdziemy ją zobaczyć. A w zeszłym roku jak tam sezon? Jak w okręgu to wychodziło? W okręgu, że był 12, ale to na modę, nie? Na modę. Bo jak ja lecę dopiero trzeci rok teraz na No właśnie, od kiedy ty zacząłeś lotować? W 2020. No, także to młoda hodowla. Zaczął się próbować grać, no bo to nie mogła nazwać lotowaniem. W 19 roku, że lotował, ale miał 20 gołębi, nie? No to tam zostało 4, chociaż jedna samica jest do 10 dnia i też ma 10. No i co roku i 700 i wszystko tako ciemno z białym piórkiem, nie? No dużo fajnych teraz gołębi się porobiło, takich, że naprawdę, aż jak jest zaskoczony. Kiedyś kolega mi tu przyjechał i mówi tak, podał mi 2 gołębie w prezencie, go przyjmij sobie coś takiego, że twój roczny będzie miał, że jak będzie miał 5, no żeby sobie takie zostawiać, nie? Żeby dźwigać sobie ten status. Tak, no tam mam roczne to chyba, no i mimo 5, a reszta to mają po 7, 8, 9, także jest, aż są szczęśliwy. Ale w większości samice, samce to tak... A lotujesz totalnym wdowieństwem jaką metodą? No. Totalnym wdowieństwem. To w ogóle no wypuszczą. Czyli samce i samice wszystko idzie na loty. Samice latają, rozumiesz? Jak chcą, samce to na 10 minut. To tam... A 2 razy dziennie oblatujesz, czy raz dziennie? Znaczy, bo tu pracujesz... No i tak muszę zrobić, nie? Tak, aha, musisz zrobić, żeby przeszły na gołębnik. No to właśnie i to chodzi o to, a tak, żeby... Samce to iść. Znaczy masz tu gołębnik na zakładzie, czyli tu jakby i pracujesz, przerobisz z gołębiami, robotę się zrobi i zaś to masz ten plus, że jakby możesz się nimi zająć i te wszystkie obloty i tak dalej zrobić. Właśnie przypilnować, no chociaż powiem tak, że jak wszyscy jakoś regularność i tym podobne rzeczy, to ja bym mógł tyle mitów podeptać, bo to tak, puszczą je o 6:30, tak? Rozepuszczą o 9, rozepuszczą o 10, niekiedy jedzą jak mam czas. Jak jest robota, to nie wiadomo, do mnie nie jest świat najważniejszy, bo gołębie. No, trzeba jechać na robotę, jakieś dokumenty załatwić, cokolwiek. I także najlepsze jest to, że stare rzeki 2 razy wywiózł z 30 km. I także bez żadnych wywózek, młody to, że tam czasem raz w tygodniu, że wywoził. Także, a kiedyś jak się spinał tam w 20 roku, jak żech zaczynał, to walał po 5 razy w tygodniu, no non stop żech je woził. Mam taki domek na Pawnowicach, to po drodze żech je brał, ale to wtedy żech był 4 w oddziale, no, a w tych 7 że był 2. Najlepszy był 2021, wywiózł, że się pierwszy lot mi wyszedł kapitalnie, nie wytypował dobrze, nie? Elegancko lot wyszedł, no to pozbierał gołębie i na szczelce. Wypuścił godzinę o 17 i żadnego nie było na noc.
Aha. I do dziś dnia 15 brakuje i to już było po sezonie, nie? No. Zajęło te gołębie. Aha. Ani jednego, one poszły po prostu do słońca, taka chmurka się zrobiła i zamiast lecieć tak... A to nie było jakoś daleko, ile? Ze 30 km to jest? Strzelce, tak coś koło 40 chyba, nie wiem, No, no. Tam jest ten zjazd, tam wszyscy właśnie, tam i z Orkusza, z Belekąt, z czasem jak tam się z młodymi pojedzie, hopy, to tam musisz czekać z godziny, aż te gołębie odejdą, jak tam mają całe przyczepy gołębi. Aha. W tym roku Rzech był, to się śmiał, że to normalnie facet otworzył plandekę z przyczepki, gołębie leciały. A czy przyczepce mają ich No pociepane? i musiał wpuszczać normalnie przez dziurę w plandece, pewnie nie chciało mu się koszy dawać, nie? No. No. I pod plandeką siedziały w przyczepce. No, że dużo one tam powietrze miały, ja się śmiał z tego, no ale to wszyscy tam jeżdżą na te Strzelce, także no to też się tam wozi. I wtedy katastrofa, to już było po lotach. No to między innymi był taki fajny, co z treningów elegancko siadał z tej biały, to też go nie ma. To dzisiaj dnia. Wchodzimy do pracowni drzewa, może zaraz zobaczymy, co tu kolega szykuje, a tu wystawowy. Tutaj do kolegi przyjechałem, a tu robi wolierkę. To robisz do siebie, ja? Nie, do kolegi, do Rajmunda. Do kolegi wolierkę, można zobaczyć. Zbroi się synek, zbroi się tam, naniósł jakieś też jeszcze lepsze głębie jak od tych Marcelisów, tych jego linii. Aha. Będzie do kompania, nie? Wszystko w produkcji, no. Wema krata, szuflada. Wemy to se są zamówił. No i to będzie plastik, będzie poliwęglan, żeby to było suche, a nie żeby było takie, wiesz, bo ja u siebie, że zrobię w jednym michu, to są płyty No. i jednak jak miałek co tam... Na dole jak miałeś jak płytę. jest wilgoć, albo jak te głębie czasem ci polewają, no to ta płyta zaraz ona się wyżak, lakier slezie. No. 5-6 metrów prawie wolierki. O. 5,70 jakoś na 1,30 m, 1,23 tak jak wyłażą te wemy. No i tu będzie przedzielone, tu będzie poliwęglan, żeby tam były samice, tu samce, żeby się nie widziały. I tu też na zewnątrz będzie, od zewnętrznej strony też będzie poliwęglan. Tu teraz montujemy na skrzydło, nie? No poliwęglan na górze, ja. No. Komorówka taki dymiony, żeby się nie widziały w ogóle, bo to wiesz... A czy to w środku, między tym? Do W środka. środku między tym, ale tu na zewnątrz też będzie poliwęglan z tej strony. Tak. A z tamtej strony... A goradach? Będzie słowo. Też poliwęglan. Tylko, że ten przezroczysty. Też taki dymiony. A też dymiony. Też dymiony, żeby były jednolite, nie? I kraty, żeby szło wleźć do I środka. to normalnie go to właśnie, że bo... Wiesz jak to jest, to u mnie podobnie to działało, że trzeba jechać, a gołębie ci tak. Ty włazisz do gołębnika, a one do woliery. I tak z No. powrotem. I że możesz sobie wejść i te gołębie zagonić, tak? Zagonisz, że okynko zamkniesz. Tak. I idziesz, nie? No, fajne. Fajnie. Ja nie wiedział, że ty woliery robisz, takie rzeczy. Przyjechałem gołębie pooglądać, a tu taki sprzęt. Ja ci mogę dom z drewna zrobić. Wszystko co drewniane robimy. Aha. Się specjalizują w drewnie, nie? No to. Kupa sprzętu, kupa onego. No, zielony ład, nie? Ekologia. Ekologiczne. Tak. Hubuś. Ale Tak zwany. żeby zima nie było. No. A resztki ekologicznie, Pompa no. ciepła. Pompa, fajna woliera. Poliwęglan na wolierę, naszykowany. O, będzie super wolierka. Brzeg, ściana. No, taki centymetrowy, co tego ten krat nie przebije, nie? Że tu nie Taki grubszy poliwęglan. A tu co to masz? A tu jest taka ciekawostka, taka wędzarnia facetowi robiła. Mieliby mu robić dach w Opolu. No. On sobie tam z projektu swojego kolegi ocieplano cało. Wędzok taki, tu będzie No. jakieś płytki i te grzałki. Ja się tam na tym do porządku nie znam. Ale to w drewnianym może być wędzok? To jest tam coś... Jak to działo? Ocieplone, tylko czekaj, nie wiem co. Bo to jest, tu on mi to taką... O kurde. Tu jeszcze musi być płyta na górę. No. Bo tu jest całe te sterowanie, te jakieś przekaźniki, nie wiem, ruły. Jakieś elektroniczne wędzok to będzie miał? elektroniczny taki wędzok ma być. No i najlepsze jest to, że facet zaliczkował tu już, nie wiem, 3 miesiące temu. Dodatkowo mieliby mu robić dach na domie. No. Wyobraź sobie, że zalało go i chłop do dzisiaj dnia jeszcze stoi i tak to stoi. A jak go zalało przy tych powodziach? Przy tych powodziach, no. A to... Aha. I ktoś utknął z tym. Mu to, bo mi to jest żon, no opie. Widział, no. Nie będę był liczył gadać, ale tam żony nikomu nie pomogło, nie wiesz jak jest. Aha, no. Docić, bo to ciasno łazi.
No tak, znaczy, wiesz co, jak są straty, to jakieś tam na życie bieżące, ale nikt ci tego nie wróci, no, coś stracił. Ja jechał do nawigacji, to było dawno i z tego dachu tak samo się wycofał, bo chciał dach, żeby No. robić, nie? Aha. No ja, no jak nie ma kasy na co innego trzeba, wiadomo, jest na... takie życie, tragedia ich trafiła, no widzisz co się tam podziało. No. Na razie czekasz, aż będzie w stanie odebrać. No, robota zrobiono i ciekawy Wędzu nie widział, że czegoś takiego, no. No i jak się później okazało, kolega w ogóle nie żartował z tym, że może domek postawić, bo posłał mi potem kilka zdjęć swoich realizacji, które tutaj umieszczam i okazuje się, że altanki, wiaty, domki letniskowe, jakieś drewutnie, tarasy, jakby wykonania, które zrobił, nawet całe, jak to mówię, domy, garaże. Kurczę, nie sądziłem wiele ciekawych właśnie wykonań różnych w drewnie budynków. Także no tu kolega mocno mnie zaskoczył tymi i wiatami i różnymi swoimi wykonaniami. Także w internecie właśnie też znalazłem firmę i okazuje się, że ma bardzo wiele dobrych opinii, także mogę tu pokazać, może ktoś będzie miał okazję skorzystać i wykonać jakąś sobie usługę budowlaną, będzie akurat potrzebował. No to tu kolega takie rzeczy wykonuje w drewnie, wszelakie rodzaje, co tam potrzeba, budynki, wiaty i inne konstrukcje. Gołębnik, woliery, jak widać, dla hodowców, czy do czekania, żeby sobie popilnować jakieś wiaty, czy na garaż wiatę, czy nawet dom drewniany, jak to się kolega śmiał i żartował, że może komuś wybudować. No tu było też widać jakiś wędzok. No kto tam ma jakie pomysły w tym zakresie, dowolne, własne, także wszystko wydaje mi się jest możliwe do realizacji. Także widzimy tu na zdjęciach, to są wszystko wykonania oryginalne kolegi, u którego przyjechałem oglądać gołąbki. No to po prostu jego praca i tym się zajmuje jego firma, wszelakimi właśnie takimi budowlami. Widać, można je dostarczyć, też przewieźć, składają na miejscu, a potem po prostu gotowe już elementy dowożą do klienta, gdzie tam montują już na placu bezpośrednio. Tu masz przerobione na gołębie, ja na rozpłodówkę. Lata temu były kury, ale ja miał kokcydioza i ja będę mnie i kury, że tam sprzedał, że nie? Aha, no, wiórki są, bo masz swoje, ja zrąbki się robią są, no. Zrąbki se zrobisz i... I dosypuję, ja tu sprzątam na zmroku potem. Siedzą no, to co z grubsza tam przy siodełkach i w ogóle... Odpoczywają. A, tu całe woliera z przodu. Się odsunę. Tak, na byle jak przykryte jakimś plandeką, aby ino było. Osiadkowane, żeby było szczelne. Tu jest Jansyn od Zdzicha, Olczyka, hopie. To tym by miał, bo ja cały czas czekam na jedynkę. Byłby pierwszy po nim na oddział, ale był z drugim i odleciał mi 2 minuty. I Olek wtedy miał. Aha, tu może obok też? No to jest do środka. A tam środek, dobra, bo widzę teraz. Na przymknij sobie to. A, to jest rozpłodówka cała. No, Tu jest czy jedna, czy... że otwarło się. Otwarło się, bo to... Tu jest rozpłodówka, zrobiono. To czekaj, to jej one. Tak, na byle jak jest. One zaraz wylecą, uważaj. Czekaj, co tam zamknięte jest. A tam mają cele, ja? O. Ja z boku stanę na spokojnie. Jak śmieją. Śmiało, jak jeden czysto je chytosz.
Co tu można ciekawego gołem? A tu z tych rozpłodowych za To są z tego kiszki, to jest brat najlepszego lotnika Polski tam w 18 czy 19 roku. Od którego kiszki? Od nas? No tego co umarł, nie? Aha. Koźlik stoi. A tyś tam kupił gołębie u tego kiszki? Ja kupił od niego chyba 9 gołębi. Ten zaraz tu drugi stoi. Ale to wcześniej jeszcze, czy teraz ostatnio? Na tej, jak to wysprzedawali, czy? On nakręcił film i umarł. Tak No, się stało. no wiem. I po tym rozlotu wiosna, Leo Remans, tu jest Grzegorz Dworok, potem samica ma 6 teraz. I tyś tam zajechał do tego, wtedy. Zajechał pierwszy kolega, wziął takie roczne i on tam powybierał. I on powybierał takie gołębie, co były. On sobie zostawiał sum lotowe do rozpłodu. Ja takie gołębie wziąłem od niego wtedy. No. I między innymi był tym właśnie lotnik, rozumiesz, od Marciszewskiego, to jakieś kolegi mu się zrzucili, mu go kupili tam na aukcji podobno, nie wiem, wtedy za 2700 czy coś takiego, tak w innym bradu powiadał, nie? Aha. No. Tak to się... Tu z 14 roku może jakiegoś kata. To jest ten Jansen, no to wszystko tak po nim leci kapitalnie na modylot. No ale nie umie dopasować, bo klękają potem za rocznego. A to Jansena masz raczej to z... Od Zdzicha Olczyka i to jest tak, to jest Jansen o numerze 1000, a jego brat był 999. No to tam wiesz, no to są gołębie, to w prezencie, że dostał tak hobby, znaczy pożycek mi zostawił. O, tu jest on, pałka na Ludoklasynsa i jeszcze jest, prangusy są na to od Knopela oryginalne. No to dwa białe są po nim, bo to taki późny do rozpłodu. Czerwony szymel. Ja, jak się go kolegowi, że go uciągnął, bo on zaczynał go też miał pięknego szymla po dobrych głębiach. Nie, on nie lubi takich kasprów. Czekaj, zobaczę go. Masz tego Jansena, ja? Ja. 14 rok, ja? I mam tam z zeszłego roku są 2 samce, wnuki są, a najlepsze jest to właśnie co, to nawet udowodnione naukowo, tak jak każdy go że wiesz, jak młodzik jest taki scharatany w gniaździe, to znaczy czasami są takie ewenement, że on taki niedołęga, taki specjalnie jednego takiego zostawił, że był taki, bo ja tak myślę, jak dawają, nie wiem, ludzi do inkubatora, bo się rodzi w 7 miesiącu i on potem wyrosł albo kobieta, tak? Też ich zostawił. I najlepsze jest to, że jego wnuk ma 3 ostatnie konkursy, tylko że w zeszłym roku, a teraz za rocznego ma 6. A każdy by go usunął. I taką próbę, że zrobił. Rozumiesz? Aha. No mi to balony, wiesz o co chodzi, no bo młode muszą być piękne, grube w gniaździe, tak każdy twierdzi, no wiadomo, że się... że ten był lichy, taki lichy. A konkursy robił. 3 ostatnie i to fajne, nie jakieś tam dziadowskie, rozumiesz? I teraz za rocznego ma 6. Tam chyba na, nie wiem, na 8 składań. Powiem tak, jeśli on ma dobrze w głowie, to może wydawać dobre gołębie, bo on pewnie fizycznie taki na 100% nie będzie, ale skoro i tak se radzi, to być może... Czekaj, Piękne, bo jakbyś widział w słońcu, to jako jedynego mu z takim okiem, no taki motyl ślep. A od Benedykta tego tam opolski brzeg, czy jak tam? Ja mu kiedyś nawet robił certyfikat DNA, to mu tam te badania wylazły, że jakieś te ABC, czy nie wiem, te BB coś tam, że w tych genach ma przekazywać, nie? Tego mu jego syna... A rozwiń skrzydło, widzę, że dość skrzydło ma takie fajne. Ten jest fajny, fajnemu skrzydło. On taki brązowy jest, nie? Znaczy kolor też ma z tych brązowych, fajny, ale ma skrzydło i w ręce wygląda taki dosyć pierściaty, dosyć fajny gołąb. Teraz widzę, że ci widzisz, na ręce i plecy ma, tak widzę, zaraz go obejrzę, ale już to nie trzeba trzymać, a już widać, że ten gołąb jest fizycznie mocniejszy. Taki, zaraz go zobaczymy. No. A to co masz? A to jest od... To mi Artur przyniósł. A co masz? Od Sopula. Aha. A co, tą lotniczkę co masz? To masz tu rodziców albo co z tej lotniczki? Nie. Bo ty masz lotniczkę, to ci ile? 15 zrobiła? Ja, 15. 15? Ja ci pokażę coś tu ciekawego gołębia. Z jakich gołębi ta samica jest? To do klasy i Wadona Bele i Cino. Ten jest fajnie.
Bo my się tak wymieniamy, mamy takiego kolegi z Radomska i nie obiera. No. To są ludzie klasyczni na Vandenabelle, nie? No. To jest Vandenabelle? Nie. Jest tu lodowódka jakaś tam w Górniku. To jest od Zdzicha też Vandenabelle. I jakże przyniósł, to było takie chłopieczecie gniazdo, że chcę pociągnąć 4 mody, to zaraz po tym Jansynie kapitalnie leciały i po nim. Najlepsze jest to, że jeden miał, czekaj, 5 chyba? W ogóle 3 braty, że do SA dawał i z ostatniego Świebodzina, nie 6 gołębi SA byli. Wielki gołąb. No, a w tym roku dały mu taką samica, jedno jajko mieli, jeden młody był. I potem ta samica nie przestała nie jeść 21 roku i guzik, że w tym roku pociągnął. Aha. Vandenabelle. No, 100%. No to tam Zdzichu, to o Zdzichu nie chcę mieć rozgłosu, ale Zdzichu on tam mało pieniędzy za gołębie nie dało. Ja przyniósł 4 gołębie i zaraz tych 4 gołębi wyszczeliły u mnie, rozumiesz? Najlepiej tam z tego kustersa jednego to jest samica, co też ma 8 roczno. Roczne, no fajnie. No. A najbardziej jest powiedziany ten. Bo tego miał Andrzej w Radomsku, to jest z Koźli, go to w tamtym roku kupił. No, no. On tam jest jakiegoś brązowego medalisty, coś tam pod... Od Koźlika z brązowego, ja też z tego mam. No. On miał brązowego na olimpiadzie. I teraz Andrzej mi go oddał z powrotem, ja mu do tamtego. Aha, a po tamtym coś tu musiało być włożone, bo ja mam siwka z tego. No. Z Koźliku, mam oryginały z 19 roku. Był u Koźlika, że po tych z tych olimpijczyków. No ten tak w ręce inaczej leży całkiem, nie? Ja, ten jest. No lepiej leży. Ten jest. Tu i Andrzejowi się widział. Ten jest fajny samczyk. Tu jest po tym drugim bracie, to tego to mogła za rok komuś za drobne sprzedać, bo to jest po kiszkowy tym i po tym drugim, a tamten jest ładniejszy. U Andrzeja teraz jest. My A się ktoś tak u Ciebie porzucamy. uchował? Nie, to masz od Koźlika To oryginał. jest oryginał. Ja przyniósł je w tamtym roku, bo kolega tam taki, on tam robił jakiegoś onego mistrza tego, w kategoriach oni tam byli w Czystochowie. No i tak go pięknie system zmusił, że musiał do Norwegii do roboty jechać. Aha. No mówię, że jakieś leasingi, coś tam, tak? No i tak system państwa, wiesz jak to potem działało. A widzisz, one nie wszystkie, tamte tylko były takie chudsze, te są no, okej. one. Te są okej, bo tak żeś te 2 chycił, myślisz czy co? Może prędzej więcej żorek zjodą. Może te się bardziej dociskają. Jeszcze dziennie kormią. A to co masz, to po kiszkach? Nie, to jest po kiszce, właśnie po samicy, taki właśnie z 19 roku, piękna samica. No może jeszcze szpeja? Ja, i to jest właśnie po tym drugim koźliku, to w klotce siedziało uciągnięte. Bo ja tam dali mu rozkładowe cele. Aha. 3-5. Znaczy po tym koźliku, czy po jego bracie? Innym, po innym. Też. Bo ja przyniósł 3 gołębie właśnie z tego tam z miłością takiego taka. Rozumiesz? No. Było 3 koźliki, no i ta samica, że Andrzej i tego samca, co przed chwilą, on mi go oddał, a ja mu pożyczył coś tamtego. W Radomsku tam je czynię. Aha. I to jest po tym drugim. A to samiczka chyba będzie. No w lotowym gołębniku mam, no to nie wiem, 3 konkursy chyba mam. Może rodzeństwo coś lotował, ja? Ja. A to ci szpej po prostu nadbył. ...273 numer 0500. A to do sprzedania. Ja, to gołębie jest sprzedane. 273 0500. Jak mam taką masę tych gołębi, to już wiesz. Ja zaczął Jak każdy. No ale to wiesz, bym się mógł teraz tego rozpłodu połowa pozbyć, bo mam lotowych w pieruny, tak? Rocznik zaś a to co jest? Zostało, to jest mój najlepszy rozpłodowiec. Vandenabelle 100% to jest taka fajna historia, że tam kiedyś Pawelec przywiózł lata temu. Ale nerwowy, Vandenabelle? Vandenabelle nawiózł skądś tam od tego, no oryginalne lata temu, nie? No. I bał się w domu trzymać, 8 gołębi. No. I dały do glinki. No. I to jest od glinki gołąb, nie?
Aha, on ich wychował po tych, co on przywiózł. Ja. Zdążył ich wychować, zanim w ramach karmienia wychował se młode. A ja na to przez przypadek, bo jakiś film ktoś tam nagrywał i właśnie to opowiadał i on potem poskładał klocki, go z Arturem. No i to tak było, nie? No to wyobraź sobie, ile on musi za tego gołębia zapłacić, jak on się w domu trzyma i u siebie. No. Może co te kwoty. I on czasami to ani nie chce myśleć o takich rzeczach, nie? Czasami lepiej tych drogich nie mieć i spać spokojnie. Tak. Nie wyrywaj, ale nerwowy. To 20 młodych przeszło, uciągnął w tym roku po nim. 20 młodych? No. On jedzie jak ten... A też musiał jajka przekładać, albo to co? cały czas. Jeden dzień jest nerwowy, a potem już samica mu nową nowo i... To ja był taki nerwowy, jak on non-stop o nową samicę, to... Wiesz, taki zawiedzony, ja go dopiero przyniósł 2 tygodnie temu, bo on cały czas siedział w celi. Taki drobny samczyk, ciekawy, no. Taki... I to po nim samica właśnie teraz na okręg jedzie, nie? No. No, ale w jakiej kategorii? Białolotka. No to tam, ona ma tam... Za 2 lata tam ma. Dał mi one, wysłał mi właśnie. Wysłał, które można dać na wystawę, ja? Kerę za rok, a kerę za 2 lata, nie? Aha. Zrobił mistrza oddziału. Z czego masz tą, bo ty masz ta 15 na 15 zrobiła w tym roku, ja? To jest... To jest od Udego, od Bittera. No. Arka bezpośrednio kiedyś wił Pawelec przywiózł. Tylko, że tam jest fajna historia, bo tak. Ona ma 15, była, rozumiesz, w rejonie, bo jest 10 samic, tak? To ona była 7, w rejonie za 17,5 tysiąca. No. Od niej córka była 10, też roczno to było 8 tam. Bo miała 9, ale to się to nie liczy, te z bazy, czy jak to się tam liczył. I wnuk jest 4 w oddziale i wszystkie białe, nie? To potem my tam to ci pokażę. To z Bittnera, ja? A rodziców jej masz? Nie, bo to bezpośrednio... A to oryginał jest kupiony? Oryginał, no. Aha. I to miał być gołąb do rozpłodu na 2 lotkach, taki młody na 3 lotkach A ty prawie. z nim poszedł lecieć? I ja go potem oblotał, bo miał woliera, wiesz jak. A to z Bittnerów, z Szymli, to co? Ludoklasensy? Ludoklasy z Mewka 12, no i tam jest ten 461, nie? Ten jego najlepszy rozpłodowy z Vanden Abele. Ten Vanden Abele 461, no. Wiem, kiery, bo ja też od niego kupił, ja po nim 3 samice kupił. Od Bittnera z 22 roku mam. Boże, ja? No. To kapitalne są gołębie. Ja z Arkiem gadał w tamtym roku i gadał mu tak, no to ile ty masz tych dzieci tego 461? No chyba ze 40, no to ja bym chciał takie dziecko, bo ja bym mieszkanie wyremontuję, żeby się śmiał. To ci go sprzeda, no. No, tam wiesz, w jakiś dzień tam taki, co jakoś święta były, czy ja nie wiem, go zakopał pod gołębnikiem, coś takiego mi No. Czekaj, to idziemy na ten lotowy gołębnik. Tu są te cele indywidualne, tu też pożysz, ja? Mam takie 4, no. Aha. Dobrze wyrzek. Karma, woda i się siedzą na zewnątrz. No, że te już ich porozdzielą, albo... To z ludoklasensów jest znowu od tego, jakby tam leci, Daniel, Zygmunt. A czekaj, tu są samice, czy co? To masz teraz rozdzielone. Aha, a potem to tu jest część rozpłodu i tu część rozpłodu, ja? Tu miałeś to Co to za płowka tam jest? O Jezu, to jest z Remi de May. Z czego? Remi de May. A. Paula 5000, to ta płowo jest z takim pstrym, tam go nie pokazywałeś, koło drumka Wojtaszka, to najlepsze jest to, że no wszystkie tak kapitalnie lecą, tylko że ona daje czarne pstre. Aha. Po niej i teraz roczno samica, jedna lepsza była, no to na tej 500 zginęła, a ta gorsza to ma 8 chyba, jako roczno, nie? Tam o szali widzę też, z takich, tam jest szali samiczka. Szali jest samica, to jest do rozpłodu zostawiono z moich, z takiego szymla, bo ten szymel był takie dawał. Najlepszy moi rozpłodowy samicy właśnie ona jest. Też się nie uda się czasem pociągnąć. Ja dużo, nie wiem, mi zginęło przy domu 50 gołębi. Rozumiesz? Tą płowkę, tak jest. pokaż, ciekawy kolor ma. Da się ją chycić? Jasne, tylko czekaj, to może przymta, żeby ono tutaj... No. Bo tu też nie było gołębi, no pies to kiedyś był. Aha, żeś przerobił to. I no, widzisz, jak to jest szafka. No. Ale w ogóle to kiedyś to były gniazda do kur. Albo daje czasami do takiego połowego bez pasków, nie było na taką mroziatą. I ona czarne daje, ale to nie, i bez Czarne. czarnego? Czy z czarnym jest spożono? Czy sama daje czarne? Pstrym, niebieskim pstrym. Niebieskim pstrym i daje czarne? Ja.
W zeszłym roku miałem 5 młodych, to bardzo fajnie mi leciały, a w tym roku miałem jednego i też super mi leciał, tylko że Półeczka też. Dzisiaj większość oczy mają gołębie glazery, u Ciebie tych glazerów nie ma tak dużo. jest. A tak jakby od takich mulemansów czy czegoś, tutaj te piórka taki, No. tu, bordowe. W ogóle to było tak, że tu było... Temu bo te to czarne dowo, tam coś jakoś krew namieszano, no. Tu z jest gniazda była czarno-samiczka. lerchy, bo mi słowa brakowało. Aha. Lerchy jak są. Taki kolor po tym, bo nam o taki trochę płowy, a taki brudnawy, nie? Ile to masz starą? 17 rocznik? Nie, to 22, jest to nie ma stara. to jest późno tako trzecie gniazdo. Roman mi ją nie chciał dać, ale ja był ze synkiem i synek Aha. padł. Panie Romanie, ładny ten gołąbek. I tak Roman popatrzył i go dał temu synkowi, a się okazało, że kapitalnie lecą. Romek matka sprzedał i teraz o tym nie wie. Marek Rusek się pytał, po czym, bo tyś miał ty samicy, tyś u niego tam w Sosnowcu super lecą, rozumiesz? A nie wiadomo, a Romek nie pamięta komu ją sprzedał, wiesz jak? Ta matka od niej. No. Ty, to teraz jak będą widzieć, to się dowiedzą, Kaje. Jak kierunek przepatrzy? Jak kierunek przepatrzy, to teraz się dowie, Kaje. Jak się już pokorza? Ja ciekawy teraz, nie? No, co to? Mówię jednego młodego, patrz. W 2023 roku Józek zaczął lecieć ze synkiem moim, bo się tam wpisał do mnie, ma 10 lat. No. I tylko miałem tam 100 coś na spisie, był że czekaj. Jak to my skończyli? Trzeci. W każdym mistrzostwie w oddziale, że był trzeci. No. W okręgu, że był, rozumiesz, byliśmy 12 Katowice. I tylko 2 gołębie, co miały 5 na 5 z gniazda. Tak mi się cylło po takim prangusie. I po dworaka samicy. Przeszczeliła z wiatrem. No i pan zadzwonił, pogadali, już nie odebrał telefonu. Aha, weszedł twój gołąb z 7 konkursami, pogadałeś i już koniec, gościu się już nie odezwał. A to powiedziałaś jak leci, ja? Aha, siostra, ja się zastanawiał, jak ja mu zrobić, żeby tego gołębia z tego Tarnowa odzyskać, no bo nie było tych wysyłek, tak? O, i tym podobne rzeczy. Żeś mu powiedział, że dobry gołąb, że go przytrzymał tego, żeby go odzyskać i... Bo on mi rzucił taki wobik, że kiedyś facet przyjechał do niego po samica i mu cały bagażnik wody przywiózł, a on nie pije, to wiesz, no tak z nim normalnie go, to normalny facet. Wypytał i... Później fajnie lecą gołębie po tych szymli, to jest, kupił od Zygmunta tego z Krosna. No. Też elegancko lecą. Tam jest taki szkowo, co ci podał, to ci pokażę taki szkła. Teraz nie wiem, co... Więcej tam takich. To go wziął, co... Z tego roku, no. To tam z niego, co on do rozpłodu tego bym miał wsadzone? No swoje lotniczki, ja? Ja. No. Takie brylate. I to właśnie nie po ty, tylko po ty drugi. A tyś do nich pochodzeni dostał, czy nie? Nie no, jak u niego nie był ten synek, to tam... A, to było tyle, że to są lotniki, ale pochodzenia już nie dostał do nich, co? Z czego one są, to nie wiem. Coś tam mam napisane, tam... Te Klementy, że grzął, on tam dał 27 000 za jakoś pora. To mam to w zeszycie, tylko nie ma tego zeszytu znaleźć. Jakaś napisane, to nie po tej, no po tej drugiej kauna jest, ta laciato, to tym tam, co z tą koźliczką siedział. No. Z tym koźlikiem, tak. Bo on tam też i od palucha coś miał gołębi, coś z tych moż? No to nie wziął, że nic, bo uważa, że właśnie tym braci go do tam jest samica od palucha, a ja wtedy wreszcie, że chyba już ich 9 czy 10, jednego, że do kolegi i gołąb od tego palucha został. Tu mu od Benedykta z tych pałków całych. No, szymelka. No, to też kapitalnie mi leciały na młody lot. No co z tego, jak na tym 500 to pozostawało jej tak. Wygrał ten oddział tak, bo że sobie zostawił 20 rocznych. No. Nie posadził wszystkich, bo ja miał 70 rocznych mi zostało. No to brakuje tam, przecież to każdemu brakuje z tej 500 i w ogóle. A ten czarny poniedziałek co był, co tu wszyscy potracili ci, jak to go dają na tym locie, co? O, po tym stry to jest tamten, co my go tam oglądali. Tu jest kitel.
Tam jest, a ta wyczka, co to za samica? Ta wyczka, co tam chodzi? Ta z zielonym, no. To ja od ciupagi. Od kogo? Od pana ciupagi. Od ciupagi? Jakiego? To jest kolej z Unego, z tego, tam też go z internetu poznał. Jest ta, jest jeszcze jedna. To po tamte kapitalnie po nie lecą, modecą na z tym ciemnym, z ciemnym była sporządzona z Wandanabele. To one wszystkie 3 mi zginęły na tym, wszystkie 3 esy zginęły na, rozumiesz, 6 esowych gołębi mi zginęło ze Świebodzina 2 lata temu. Tam to jest, a ciupaga beztoż, bo tam od kogoś tam ważnego mistrza Polski nakupował gołębi. Nic mu potem nie leciały, bo chciał nim być ciupagą na wystawę, za coś mu powiedział. Ja, też fajnie po mnie lecą gołębie. Czekaj. Tam jest Buntynatyli, tam mało tako talaciato. No, z tego? Buntynatyla od tych, kurde, no, Karol Urbańczyk. A z Urbańczyków? No, bo on to tam na totalnej wyprzedaży, rozumiesz, pokupował na typipie. Ta jest, ta niebiesko, to jest kitelka. I mam tu córka właśnie, co też by to szło sprzedać, bo na co mi tyle tych gołębi, Boże, o, talaciato, nie? No. Jest po 2 tych kitlach, tak? Ta, co tam ją chciał chycić, prędzej ona uciekała. Pod tym, co tu jest. Ta, że Godarka kupił i no niczek w tym roku nie uciągnął. Wiesz, to jest też te 460, to ta sama linia, co ten. Od Bitnera. Ja. Cała pora, tam jest jeszcze samec do tego. A tu jeszcze możemy zobaczyć pochodzenie gołąbków. Klementy, to z tego co kojarzę, to brzdale u Marka Trzaski. To są gołębie, co u ciebie są na rozpłodzie? Są Czy dzieci z nich możesz? Mam gołębie, jednego to właśnie tego. To są te klementy, co masz, tak? Jednego sprzątli, tu są Krugery, od Tomaszewskiego, dobrze to jest? A nie, to jest Van de Bulk. A, bulki. To też mam samice, tam są dwie do sprzedania. Tu od Maziarza, no. Kubicki. To takie bardziej szykuja pod wspólne. Leo Heremans, tak? Pod wspólne gołębniki. Też się bawić na wspólnych gołębnikach. No. No to teraz tam. Maziarz. No i tu też od Ślazyka, Starnowski Górzek, Wrząd. Ale tu też Maziarz, nie? I Wiosny. Ja, i Wiosna. I tam od tego Bitnera tu jeszcze miałeś tego gołębie, nie? To po nich są te potomkowie. To po WG masz, tak? A chcesz się pobawić na WG też trochę. Ja. Marciszewscy. To tu nie jest brat tego pierwszego lotnika Polski, tak? No to właśnie od tego Kiszki. Księżniczka jakaś. A, to od Kiszki? Ja. To u Kiszki to było? Ja, bo to było ci godą, że oni mu go kupili w prezencie jakieś kolegi. Aha. No, wtedy na jakiejś aukcji za 2700 tam pora lotników. To jest ten Sprange, ja? Kolega. To mam 3 takie oryginały, knopele też bardzo fajnie lecą. Benedykt. O, i po tej samicy jest właśnie. To jest to, co mi moja kupiła. Bo to było. Aha. I ta była u niego w rozpłodzie, siedziała tylko do niego była, bo to była kupiona 2 lata temu, a ta była kupiona w zeszłym roku. I też miała być do niego do rozpłodu. To był gołąb, co on już licytację zrobił, wszystko podsprzedował, a potem ją Cezarzycą, nie? Drapów. Tu jest dziecko, to już jest do Urbańczyk, tak? Od Urbańczyka jest Handerek. Nie, to. Znaczy tu Urbańczyk ma z Handerków. Handerek, Imbret. Imbret na Dakara. A, to jest co innego, to jest niebieskiego, to z tego nie ma nic. No. To właśnie to jest od tego Władka Dobrzeńskiego, co ścigodał, co ta ciemno tam jest, no to one tak, no fajnie. A to wyniki leci. tego ojca, tak? Ja, no to bo dziadek on tam nie pisał. A tu masz te Bitnery. Ja. Bitnery, Pruski, Walkowiak, Ludoklasen, Super Krak. No i wszystko oparte na 461 i Mewka 12, nie? I te 400, tu jest ten Fele 40. To wnuczkę masz Fele 40, tak? Wnuczkę. Benny Stevenik. Stevenik i ten cały, żeby to Blixen był, to też jest dobrze, nie? No. Michalak, Turbo Kim. A to jest te białe. Mewkę. Czy to jest ta lotniczka? Nie. Nie, bo to są. To jest akurat ta lotniczka. To jest genau ta. To jest genau ona, nie? To jest ta, co ta twoja lotniczka. Z tego roku, no.
Bo ty oryginalną żeś kupił i lecisz. Ja. No. Mewkę. Masz ich trochę od tego. Arka. A to kupił przypadkiem, bo Też inbred mewkę. no to opowiadał, że tego zmusiło to, że musiał jechać do Norwegii robić. Najlepsze z tego gołębik za 50 czy 60 tysięcy on go po prostu dał za darmo, żeby go rozebrali. Okay. Paloma. Tu Urbańczyk zaś co widzę potem. Czekaj, bo to też jest chyba fajne, abym się zdobył. Nie jest to z Vandenabele, co to jest? Turbo, coś tam, nie wiem. Vandenabele, no. Vandenabele, to jest takie praktycznie 100% Vandenabele. No i nie spróbowano samica, bo co, jakby 4 młode wszystkie A tu po 2G, tak? To widzę Kosakowo po 2G kupiłeś. Tak. Idzie dopiero. Tu też coś chyba po 2G. Czapliński. Także Kobiela. No bardzo fajnie tam z tego Kobieli. Jest tam połowy, no to właśnie tam też było Kajś tym. Horemans Kuster. Kruger Schumacher. No i tak dalej, bo jest tu tego trochę. No trochę jest, jeszcze tam w Głębniku mam Kajś indziej. Kobiela kolejny. A no i lepszy to jest, czekaj, bo to nie ten? Ten drugi to musi być on jest. Jest 14 Wulhorst. Horemans Kuster, Wulhorst. Tego Vandenabele całego dowodzącego. Engelsy to są. Ale to nie jest ten gołąb. To chyba, że o tym rodowód Kainzi, to, ale to nie jest to. No, to już. No i na razie dziękujemy za uwagę i zapraszamy na drugą część reportażu z hodowli Krzysztofa, która się ukaże na kanale niedługo. Także chwilę cierpliwości. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz pod filmem. Pozdrawiamy serdecznie. Dobry lot.